Siema! Dzisiaj uczymy się razem polskiego z Hiszpanii. Jestem właśnie na wycieczce w mieście, które nazywa się Toledo. Toledo to była kiedyś stolica Hiszpanii. Jest to takie piękne, malownicze miasto, bardzo blisko Madrytu. Właśnie przyjechaliśmy tutaj pociągiem z Madrytu. No i nic, spędzimy sobie razem jeden dzień w Toledo. Zrobimy razem city breaka, a przy okazji będziecie mogli pouczyć się trochę polskiego. Pięknie. Tutaj płynie rzeka. Właśnie idziemy takim pięknym, starym, zabytkowym mostem w stronę miasta. Teraz stolicą Hiszpanii jest Madryt, ale tak jak wspomniałem na początku, kiedyś stolicą było Toledo. Bardzo dużo osób poleca właśnie wybrać się tutaj, kiedy jesteś w Madrycie. No widać już teraz na pierwszy rzut oka, że jest tutaj przepięknie. Podobno właśnie jest tutaj taki miks trzech kultur. Kultury chrześcijańskiej, arabskiej i żydowskiej. Jest dzisiaj bardzo gorąco. Tutaj właśnie jest taki znak. Pokazuje, że jest dzisiaj 17 stopni, ale to jest niemożliwe, bo czuję się, jakby było 30. Kochani, zanim wrócimy do vloga, to chciałbym wam tylko przypomnieć o moim Patreonie. Bo właśnie na Patreonie znajdziecie dodatkowe materiały do tego odcinka, czyli słowniczek, dodatkowe ćwiczenia. A oprócz tego na Patreonie już od ponad pół roku, bo mamy prawie już 30 odcinków weekly podcastu wraz z transkrypcją, więc jeśli szukacie dodatkowych materiałów do nauki polskiego, no to jest to dla was spoko opcja. Oprócz tego mamy też grupę na WhatsAppie, na której jesteśmy cały czas w kontakcie, na której możecie rozmawiać ze mną, zadawać jakieś pytania, albo po prostu dzielić się swoimi przygodami, swoimi wskazówkami, tipami i przemyśleniami. A oprócz tego od jakiegoś czasu wprowadziliśmy też tak zwane monthly call, czyli spotkania, na których spotykamy się właśnie razem, wraz z patronami, raz w miesiącu, no i uczymy się razem polskiego w ramach takich lekcji bardziej konwersacyjnych i rozmawiamy na różne tematy. I właśnie jeśli oglądacie ten film w momencie publikacji, to taki najbliższy monthly call odbędzie się w niedzielę 28 czerwca o godzinie 20 czasu polskiego. Więc jeśli macie ochotę wziąć udział, to zapraszam. No a jeśli oglądacie ten odcinek już później, to wpadajcie na Patreona i tam znajdziecie nasz harmonogram, więc na pewno uda wam się wpaść na kolejną edycję. I jeszcze jedna rzecz, bo mam dla was newsa. Jeśli chcielibyście wejść na wyższy poziom polskiego tego lata, to teraz jest to możliwe, bo Polish with Kamil to już nie tylko ja, a do mojego zespołu dołączyły dwie świetne i profesjonalne nauczycielki języka polskiego, Iza i Julia. Więc jeśli szukacie lekcji z języka polskiego 1 na 1, lekcji grupowych, lekcji w duo, w duecie, na przykład ze swoim partnerem, kolegą, to w opisie do tego odcinka znajdziecie formularz, no i tam właśnie możecie zapisać się na lekcję z nami albo napisać po prostu do mnie DM bezpośrednio na Instagram. Gdzieś tutaj będziecie mogli zobaczyć feedback od naszych uczniów, którzy uczą się z Julią i z Izą. I jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Link w opisie. No a teraz wracamy do naszego vloga. Opa. Wchodzimy po schodach. Jak widzicie, takie piękne schody zrobione z kamienia. Widać właśnie, że klimat tutaj jest taki ewidentnie bardzo suchy, słoneczny. Tam widać jakieś kaktusy. No i nic. Pozwiedzamy sobie trochę i oczywiście, jak na każdej wycieczce, mam nadzieję, że zjemy coś dobrego.
To najważniejsze. Ale na początek muszę napić się kawy. Poszukamy jakiejś kawiarni. Walniemy kawkę. Tak można powiedzieć. Właśnie tak native'owo. Walnąć kawkę. Muszę walnąć kawę, walnąć kawkę. No, czyli po prostu wypić. Dosłownie walnąć. To jest to hit. Ale też tak czasem mówimy. O, dzisiaj walnę kawę. Na przykład, o, zaraz walnę kawę. Czyli tak wiadomo, że chce mi się pić i już tak czekam na tą kawę. Tak samo często nativi mówią. O, dzisiaj wrócę z roboty. Jak wrócę z roboty, czyli jak wrócę z pracy, robota to jest właśnie kolokwialnie praca, to walnę browara, walnę piwo, a ja zaraz walnę kawusie. Dobra, idziemy tam pod górkę, do góry i ustawimy się tutaj w cieniu. Tam jest słońce, ale my ustawiamy się tutaj. Jest problem, bo już teraz widzę, że mam na pomarańczowo baterię w gimbalu, w kamerze. Na pomarańczowo to znaczy, że niedługo mi się rozładuje. Zapomniałem ładowarki. No i nic, mam nadzieję, że będzie tu możliwość kupić ładowarkę. Albo że w jakiejś restauracji nam pożyczą. Bo jak nie, to będzie lipa. Tak też mówią często nativi. Będzie lipa, ogólnie lipa. To znaczy tak, no słabo, nieciekawie, słaba sytuacja, niefajna sytuacja. Będzie lipa, jak nie znajdę ładowarki. Też oczywiście must have. Zawsze zbieramy takie magnesy na lodówkę. Musimy kupić. Opa. Jeden kosztuje 2 euro. Który bierzemy? Ok, jesteśmy na jakimś takim rynku. Ryneczku. Tu jest mały tumult. Tumult, czyli jak właśnie jest tak dużo ludzi. No i nic. Idziemy szukać jakiejś kawki. O, ogólnie tu jest coś ciekawego. Jak mówiłem, tutaj w Toledo jest bardzo gorąco. I na uliczkach między blokami są zawinięte takie... nie wiem jak to nazwać. No jakieś takie materiałowe osłony z jakiegoś materiału. To chodzi o to właśnie, żeby słońce się tutaj nie dostawało na te uliczki. Bo no jeszcze jak tutaj jesteśmy w Toledo, teraz jest połowa maja. Jeszcze nie jest najgorzej, a i tak jest bardzo gorąco. Ale podobno latem jest tutaj masakra. Masakra, jeśli chodzi o temperatury. Ciekawy motyw. Pyk, jesteśmy na jakimś ryneczku. Za mną jest jakaś ładna katedra, ale nie mam pojęcia. Nie pytajcie mnie, co to za katedra i w jakim jest stylu zbudowana. Nie znam się, ale wygląda ładnie. O, tutaj pięknie pan gra. Taki instrument, nazywa się wiolonczela. Pan gra na wiolonczeli. Jest muy chulo, jak to mówią w Hiszpanii, czyli tak, nie wiem jak to powiedzieć, klimatycznie, fajnie, cool. Dajcie znać, czy wy gracie na jakimś instrumencie. Ja nie gram.
ale zawsze chciałem grać na gitarze. Kiedyś się nauczę. Jak jesteście z Hiszpanii albo krajów hiszpańskojęzycznych, wiem, że też ogląda mnie trochę osób hiszpańskojęzycznych, to dajcie znać w komentarzach, jak przetłumaczyć chulo na polski. Okej, dobra, update wycieczki. Już wiem, że wycieczka do Toledo będzie całkiem droga. Jest całkiem droga. Co się stało? Znaleźliśmy kawiarnię. Udało mi się podładować trochę kamerę. Tak? Podładować z prefiksem pod. Tak mamy ładować. Tu charge. Naładować. To jest tak, naładować na full 100%. A ja trochę podładowałem kamerę do 40%. Ale co się stało? Zgubiłem okulary. Nie mam pojęcia. Szukaliśmy wszędzie. Nie wiem, czy zgubiłem je w tej restauracji, w której byliśmy na kawie, bo jeszcze wcześniej wstąpiliśmy do innej. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy mi gdzieś spadły, czy ktoś mi ukradł. Nie wiem. W każdym razie trip do Toledo będzie bastante. Chciałem powiedzieć po hiszpańsku. Trip do Toledo będzie całkiem kosztowny. No ale nic. No trudno. Nic nie zrobimy. Nie mam pojęcia, ile kosztowały te okulary, ale parę stów na pewno. Miałem je z 2 lata. Nic. Trzeba będzie kupić nowe po powrocie do Polski. Szkoda. Pierwszy raz w ogóle wydarzyło mi się coś takiego, że zgubiłem coś na wycieczce. Idziemy kupić wodę. Ola. Opa. Okej, bierzemy wodę z lodówki. Bien. Okej. Woda. Za eurosa. Za euro. Za 1 euro. Gumy. Też za 1 euro. 1 euro to na polskie, no zależy od kursu, jakoś 4,20 albo 4,20 z hakiem. Z hakiem, czyli tak i troszkę więcej. Po hiszpańsku to jest i pico. W sumie nie wiem, jak jest po angielsku. Dajcie znać w komentarzach, jak jest 4,20 i troszkę. 4,20 z hakiem. Idziemy teraz przez taką super wąską uliczkę. O, tutaj jest pięknie. Takie ładne balkoniki. Małe. To jest mega cute. Tutaj jakiś fajny spot widokowy. Punkt widokowy. Spot to jest po angielsku. Prawnie jest po polsku punkt, tak? Ale staram się mówić do was tak, jak mówię naturalnie, nie? Wiadomo, że na co dzień, tak jak wy, na pewno w waszych językach, jeśli waszym pierwszym językiem nie jest angielski, to na pewno na co dzień używacie też sporo anglicyzmów, tak? Czyli takich wyrazów pochodzenia z angielskiego. Teoretycznie po polsku nazywa się to punkt widokowy, no ale też na takie miejsca mówimy jakiś taki spot się ma. O, tam widać, jak powiewa flaga Hiszpanii. Tak jak mówiłem, w Toledo jest miks 3 kultur. Teraz właśnie jesteśmy w tej dzielnicy.
jeśli można to tak nazwać, bo tak naprawdę Toledo to jest jedna taka, no to jest małe, ale jesteśmy właśnie w tym takim dzielnicy, obszarze żydowskim. Opa! Cześć kocie. Hola gato. Mamy już pierwsze wnioski, bo jesteśmy tutaj no, jakieś 2 godziny i praktycznie obeszliśmy już całą tą część historyczną Toledo i zdecydowanie mogliśmy kupić pociąg powrotny do Madrytu szybciej. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Próbowaliśmy zamienić, ale na razie nie da się. Teraz jest za 5:02, 13:55, a mamy pociąg powrotny o 20:30 i chyba trochę niepotrzebnie. Tak naprawdę moglibyśmy, myślę, spędzić tutaj jeszcze 2 godzinki, chwilę pochodzić, coś zjeść i wracać do Madrytu. Tak mamy jeszcze 6,5 godziny. Więc nie wiem, jeśli uda się zamienić te bilety, to chyba wrócimy szybciej. A jak nie, no to nic. To posiedzimy sobie w Toledo trochę dłużej. Zobaczymy. A jak tak odejdziemy trochę od centrum, to te uliczki są super. Trochę się czuję jak w takim... Mój ciul. Weronika ma swoje ulubione słowo. Co jest? Ciul. Trochę się czuję jak w takim labiryncie. Trochę ma to vibe Gry o Tron. Dajcie znać, czy lubicie Grę o Tron. To mój ulubiony serial, swoją drogą. No ale tak trochę jakbyśmy byli w Dubrowniku. Ale właśnie trzeba odejść trochę od centrum, bo tam w tym centrum, gdzie jest 1 milion ludzi, to jest too much. No jest tak typowo turystycznie, nie? Czyli dużo ludzi, dużo sklepów z pamiątkami, z magnesami. No i tyle. No i jest tutaj bardzo drogo w porównaniu, jest drożej. Jest drożej niż w Madrycie. Wszystko w sumie jest droższe. Kawa, jedzenie, tak jak żeśmy widzieli. Tutaj bardzo jest popularne takie menu del día w Hiszpanii. Czyli płaci się jakby raz i w cenie masz jakąś przystawkę, tego drugie danie, deser i picie. I w Madrycie, czy ogólnie tak jak wcześniej byliśmy w Hiszpanii, w tym roku ceny są tak, wiadomo, zależy też od miejsca, ale zazwyczaj około 14, 15, 16 euro. A tutaj z tego co tak spoglądaliśmy, no to jest to zawsze około 20 euro. Czasem nawet w górę, bo w tej kawiarni, w której piliśmy kawę, pytaliśmy, no to była taka trochę, to nie była kawiarnia, to była taka restauracja w sumie. No ale pytaliśmy ile tam kosztuje, to tam kosztowało 29 euro. To już jest dużo, to już jest, no na polskie by to było ile? 29 razy 4,3, no 130 zł około, plus minus. Za osobę, to już jest sporo. A no i w międzyczasie na postoju udało nam się przebukować bilety. Przebukować w sumie nie, bo już nie było biletów na pociąg dostępnych, więc anulowaliśmy bilety na pociąg. No i tam zwrócą nam część pieniędzy. I kupiliśmy po prostu bilety na autobus, więc wrócimy autobusem. Czas jest podobny. Chyba jedzie się jakieś 10 minut dłużej niż pociągiem. Tylko jest po prostu... No, autobusem się jedzie 10 minut dłużej niż pociągiem. Tylko jest bez rezerwacji miejsc, po prostu te autobusy jeżdżą co 15 minut. Przychodzi się, więc tak jest lepiej. Jak będziemy chcieli już wracać, to się zbierzemy i po prostu pójdziemy na przystanek. No a na razie nic. Szukamy w dalszym ciągu tych lodów, bo jeszcze do nich nie dotarliśmy. Okej, idziemy do kawiarni. Ja chcę kawę
pincho de tortilla. Okej, jesteśmy już w kawiarni, więc nie chcę nagrywać dużo, ale udało nam się do takiej fajnej kawiarni Native Style właśnie wejść. Dużo native'ów tu jest, dużo lokalsów. Zamówiliśmy 2 kawki z mlekiem. To jest właśnie, tu się zamawia taki pincho de tortilla, czyli właśnie ten kawałek tej takiej tradycyjnej hiszpańskiej tortilli, tortilla española. To jest tortilla taka, taki omlet, ja bym powiedział, z ziemniaków, z jajek i z cebuli. I tutaj oni zawsze go jeszcze serwują z chlebem. Oni ogólnie cały czas jedzą chleb. Jedzą wszystko z chlebem. Chlebek musi być, bo inaczej się nie najesz. Chleb musi być. Chleb musi być do wszystkiego. Pyszna kawka. Wyszliśmy już z kawiarni. To był zdecydowanie najlepszy punkt w Toledo. Ta kawiarnia, taka typowa native style. Sami Hiszpanie, którzy po prostu piją kawę albo piwo i czytają gazetę. Za barem oczywiście taki starszy dziadek, starszy pan Hiszpan, ale z super klimatem. I pyszna tortilla, pyszna kawa i było śmiesznie, bo słyszał, że rozmawiamy między sobą z Weroniką po polsku. No i też wiadomo. Spadł mikrofon. Okej, jest cały. No i też wiadomo. Mówię po hiszpańsku, ale jak rozmawiam z native speakerem, no to wiadomo, że na pierwszy rzut oka słyszy, że nie jestem z Hiszpanii. Ale zaczepił mnie właśnie ten właściciel i mówi, że que bien hablas español, że bardzo dobrze mówię po hiszpańsku i skąd jesteśmy. Powiedziałem mu, że jesteśmy z Polski i się okazało, że powiedział, że jego pradziadkowie, że ma polskie korzenie, że jego pradziadkowie byli z Polski, że nie wie dokładnie z jakiej części, no ale ucieszył się bardzo, że mówię po hiszpańsku, że też jestem z Polski. Było super. Znajdę gdzieś na Google tą kawiarnię, w której byliśmy. Jak będziecie w Toledo, to musicie iść, spróbować. Pozdrówcie tego pana ode mnie. Dobra, Weronika już mi pokazała. No, tutaj pewnie nie widać, ale restauracja nazywa się kawiarnia Café Bar Sierra. Super, polecam. No a my nic. Właściwie kierujemy się już w stronę dworca autobusowego. Obeszliśmy już w sumie, można powiedzieć, większą część Toledo, a jest to nasz, przedostatni, ale w zasadzie ostatni pełny dzień tutaj w Hiszpanii, bo jutro mamy samolot i stwierdziliśmy, że wrócimy sobie szybciej do Madrytu i spędzimy jeszcze sobie parę godzin w Madrycie. Wieczór. Zobaczymy. Może uda nam się wypożyczyć rowery. Pojeździmy trochę na rowerach. Jest 15 teraz, więc jeśli uda nam się w miarę sprawnie wrócić, to jeszcze pokorzystamy z dnia. Więc podsumowując, mam nadzieję, że dzięki temu vlogowi trochę pouczyliście się dzisiaj polskiego ze mną. A może też jakieś tipy podróżnicze. Jak będziecie w Madrycie, odwiedzicie Toledo. Szczerze, moja opinia na temat Toledo i w sumie nasza wspólna, bo rozmawialiśmy z Weroniką. Tak jak my, jesteśmy tutaj w Madrycie akurat na 5 nocy. To spoko przyjechać tak na jeden dzień do Toledo. Właśnie zobaczyć, przejść się tymi uliczkami, nie wiem, zrobić parę fotek, odwiedzić tą kawiarnię. Ale jeśli jedziecie tylko na taki weekend, city break do Madrytu, to szczerze chyba bym tutaj nie przyjeżdżał. Jeśli macie mniej czasu,
to myślę, że można po prostu spędzić ten czas ciekawiej w Madrycie. A jeśli macie więcej czasu, tak jak myśmy mieli, no to spoko. Dobra, udało nam się złapać autobus, także super, nie musieliśmy w ogóle czekać. W każdym razie, w przypiętym komentarzu do tego odcinka znajdziecie link do ćwiczeń, które dla Was przygotuję. Jak to oglądacie, to już przygotowałem na Patreonie, ze słowniczkiem, z ćwiczeniami i tak dalej. Jeśli uczycie się polskiego, to mam nadzieję, że Wam się przyda. I na Patreonie znajdziecie też weekly podcast z transkrypcją, grupę na WhatsAppie, monthly call dla naszych patronów. Także wpadajcie. Jeśli zdecydujecie się na to, to dziękuję bardzo, bo jest to dla mnie forma wsparcia. No i co? Dajcie mi znać, czy takie vlogi Wam się podobają. Właśnie takie vlogi, gdzie mówię szybciej, ale mimo wszystko nie jest to taki content 100% native, C1+, tylko myślę, że właśnie taki A2+, B1+, bo często właśnie moi uczniowie, jak rozmawiam z nimi, którzy już są na takim troszkę wyższym poziomie, mówią, że mają problem z znalezieniem jakiegoś fajnego takiego kontentu do oglądania, właśnie nie takiego stricte native'owego, ale coś pomiędzy, więc to dla Was, kochani. Dajcie łapkę w górę, suba, piszcie w komentarzu, co sądzicie o takim vlogu. I ogólnie skomentujcie dla zasięgu, subskrybujcie, followujcie, wpadajcie na Patreona i widzimy się w kolejnym odcinku.